wiesz, jeżeli spełnia ci się marzenie życia, dostajesz pracę marzeń w Kostaryce i wiesz, że każdą zimę spędzisz w tej chwili pod palmą zamiast z soplem wiszącym z nosa, to stajesz na głowie i lecisz. Jak widzą białą osobę i myślą, że to jest Amerykanin, czy tak jak moich rodziców, i myślą, że to jest ktoś z Ameryki, no to ceny tutaj, wiesz, idą do góry i też ciężko się dogadać. Jeżeli w Kostaryce nie utrzymasz się z pensji polskiej, jeśli jesteś średniakiem, Boże, no myślałam, że kraj kawy, no to ta kawa tu będzie prawie za darmo. Byłam już tyle razy okantowana, że nawet, wiesz, jak chcę paznokcie zrobić, to zabieram mojego męża, żeby on po prostu powiedział, to jest moja żona, mieszkamy tutaj 3 lata, czy tam 2 i proszę normalnie ją tutaj liczyć jako lokalsa. Bo jak tego nie zrobi, no to będę miała amerykańską cenę. Witamy na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Tutaj Marek z Panamy i naszym gościem dzisiaj jest Marta z sąsiedniej Kostaryki. Marto, witamy. Dzień dobry, pura vida. Marto, więc szybko przegalopujemy przez Twoją historię z Polski i potem skupimy się właściwie na samej Kostaryce. Ale takie zasadnicze pytanie, ile masz lat i skąd jesteś z Polski? Ach, Marku, kobiet się o wiek nie pyta, ale powiem ci tak w przeglądzie na tej krzywej wykresie życia jestem gdzieś tak w połowie, między 45 a 51, ale dokładnie ci nie powiem. I jestem, tak jak oczywiście ty, z Polski pierwotnie, urodzona, wychowana w Warszawie i okolicznych miejscowościach, gdzie z Warszawy uciekałam, żeby nie być w mieście. Falenica, Otwock, te okolice. Wychowywałam tam swoją córkę przez ostatnie lata. Jak wyjechałaś z Polski, to wyjechałaś od razu do Kostaryki, czy wyjechałaś na emigrację, nie wiem, do Niemiec, do Anglii, do Kanady, czy gdzieś? Nie, nigdy nie wyemigrowałam, nie miałam w ogóle takich planów. Kostaryka przydarzyła się niechcący, chociaż wiadomo, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Trochę podróżowałam i właściwie już od małego wiedziałam, że ciepłe kraje to są moje kraje. Pierwszy raz, mając 17 lat, wyjechałam do Teksasu do mojej cioci. I owa ciocia zresztą wiele lat później zaprosiła mnie do siebie do Kostaryki. Ja miałam tu przyjechać tylko na wakacje z moją córką, a zostałam wtedy 3 lata. Potem była drobna przerwa, znowu byłam w Polsce i wróciłam tutaj znowu 3 lata temu, właściwie już można powiedzieć na stałe. Chociaż tego nikt nie wie, prawda, bo jednak często w życiu zdarzają się różne historie i zmieniamy kraj. Natomiast dla mnie jest to kraj wymarzony, szczególnie pod względem pogody, przyrody, kwiatów, owoców, no i zwierząt. Raj. Ale czy nie miałaś czegoś takiego, że jak za pierwszym razem przyleciałaś odwiedzić ciocię w Kostaryce, no to było tak, że no nagle zobaczyłaś, kurczę, ale ta plaża jest fajna, no popatrz na przyrodę, no to są tropiki, jednak to słońce wali, wiesz co, z nieba tyle czasu, ale potem nie wiem, no byłaś, no fajnie było, bo to były wakacje. No i wróciłaś do Polski i zaczęła się pierwsza zima od czasu twojego powrotu, te dni takie dłuższe, takie ciemne, i potem taka nostalgia, tak kurczę, a co by się dało, nie wiem, zmienić w życiu, żeby wylądować w Kostaryce? Nie miałaś czegoś takiego może? Zupełnie nie, bo ja wiedziałam, że ja w ogóle nie chcę wracać do tej zimy i uniknęłam tego. Właściwie też znowu kolejny, można powiedzieć, przypadek. Ja na tych wakacjach, jako że z zawodu pierwszego jestem muzykiem wokalistą, ja na tych wymarzonych wakacjach u ciotki miałam koncert, nie jeden, no ale od tego pierwszego się zaczęło i po tym koncercie zostałam zaangażowana do pracy. W związku z tym mój powrót do Polski po tych wakacjach polegał na tym, że spakowałam siebie, zakończyłam moje różne obowiązki, pracę, zabrałam wtedy ówczesnego mojego partnera muzycznego i życiowego, powiedziałam mu, pakuj się, wyjeżdżamy do Kostaryki i uniknęłam w ten sposób tej pierwszej zimy po tropikach, czyli wróciłam do kraju pod koniec września,
A w listopadzie już byliśmy tutaj zatrudnieni w hotelu, już pracowaliśmy, już graliśmy. Akurat miałaś taką sytuację życiową, że mogłaś coś takiego robić, bo tutaj bardzo wiele osób na przykład przylatuje i oni rozglądają się i bardzo im się podoba, ale muszą wrócić do siebie, bo to jednak praca, bo to jednak, nie wiem, no może to zrobimy, ale jak będziemy na emeryturze, a ty na przykład, no jeszcze oczywiście nie byłaś w wieku emerytalnym, absolutnie nigdzie blisko, ale miałaś taką sytuację, że mogłaś to wszystko zwinąć i przenieść się. Ale powiedziałaś coś takiego bardzo ciekawego. Koncert śpiewałaś na, nie wiem, jakiejś imprezie dla ciotki. A co takiego śpiewałaś? No wiesz, jako że to była impreza dla Amerykanów głównie i też Hiszpanów, to śpiewałam tak zwane złote przeboje, trochę muzyki amerykańskiej, trochę amerykańsko-hiszpańskiej, typu Bésame mucho, bo chciałam, wiesz, jakiś hiszpański element wprowadzić, ale oczywiście też byli i Polacy, więc zostałam poproszona o o kilka polskich przebojów, więc zaśpiewałam piosenkę, którą w Polsce udało mi się wygrać kilka festiwali, czyli naszą ikonę polskiej piosenki Karuzelę z Madonnami, którą można zobaczyć w moim wykonaniu na YouTubie. Ale też, żeby wyrównać, że tak powiem, poziom, że tak powiem, taneczno-rozrywkowy, to też zaśpiewałam, pamiętam, Prawy do lewego Kai Bregowicza i to było niesamowite, jak po prostu wszyscy Amerykanie, nie Amerykanie, całe towarzystwo, bo tam towarzystwo było mieszane, jak ruszyli do tańca przy prawym do lewego. No i po tym koncercie, bo to było tak naprawdę koncert na urodziny mojej cioci, no to dostałam te propozycje, tak? Jeden z menadżerów hotelu, pięknego hotelu na plaży Flamingo w Guanacaste podszedł do mnie i powiedział: słuchaj, możesz u mnie śpiewać kiedy tylko chcesz. Jeśli się zdecydujesz, spakujesz, przyjedziesz z Polski, dam ci pracę. No i tak się stało i śpiewałam w tym hotelu. Nie zupełnie on mógł mi dać tak pracę, jak ja marzyłam, bo oczywiście tutaj się zaczęły kombinowania, jak tu mieszkać w tej Kostaryce, prawda? Bo przecież przyjadę i muszę gdzieś spać, a nie chciałam siedzieć na głowie ciotce. Przyjechałaś sama, przyjechałaś z córką, przyjechałaś z mężem. Jaki to był układ, jak przyleciałaś? Pierwszy raz przyleciałam z córką, wtedy kiedy miałam ten koncert, właśnie przyleciałam z córką, potem wróciłam do Polski, spakowałam się i poprosiłam mojego ówczesnego partnera, który jest gitarzystą, z którym mieliśmy już w Warszawie parę też grań i koncertów. No, po prostu poinformowałam go, mówię: stary, no pakuj się, mamy pracę w Kostaryce. On oczywiście się śmiał, nie mógł mi uwierzyć, ale uwierzył, bo przyleciał ze mną na te 3 lata. To znaczy, to były w kratkę, my wracaliśmy do Polski, ale tak, napisałam książkę, którą zatytułowałam Do góry nogami, bo prawda jest taka, że postawiłam wszystko do góry nogami. Ja po powrocie z tej Kostaryki, moi rodzice myśleli, że ja zwariowałam, tak, bo wiesz, w Polsce jak jesteś muzykiem, ale nie jesteś znany, no to nie żyjesz z koncertów, bo nie ma z czego żyć, prawda? Znaczy, to nie są pieniądze do życia zdatne, więc ja jako jeszcze przy okazji pedagog, jako logopeda, psychoterapeuta i człowiek od relaksacji mięśni, bo naprawdę CV moje w Polsce było duże. Ja musiałam wiele kontraktów w Polsce w tym momencie pokończyć, żeby podążyć za swoim marzeniem, bo ja zawsze miałam marzenie, żeby śpiewać za granicą, żeby po prostu poczuć też to, na czym tak powiem szybko się wychowałam, ponieważ moi rodzice zrobili mnie w trasie w Finlandii. Moi oboje rodzice są muzykami wspaniałymi zresztą. Mama się przez wiele lat zajmowała piosenką aktorską, a tata jest trębaczem, ale też i gitarzystą, i wokalistą, więc ja miałam tą bazę wychowania się na muzyce, na kontraktach, na wyjazdach, no i brakowało mi tego w Polsce, tak? Więc ja się długo nie zastanawiałam. Pokończyłam te wszystkie rzeczy, które mogłam pokończyć. W niektórych miejscach musiałam grubo przepraszać.
Z niektórymi było mi się po prostu też ciężko pożegnać, tak jak na przykład z moimi seniorami, z którymi prowadziłam warsztaty teatralne. No ale wiesz, jeżeli spełnia ci się marzenie życia, dostajesz pracę marzeń w Kostaryce i wiesz, że każdą zimę spędzisz w tej chwili pod palmą zamiast z soplem wiszącym z nosa, to stajesz na głowie i lecisz. No i wiesz co, po prostu miałam gdzieś tam jakieś oszczędności na koncie. I te oszczędności poszły na kupienie biletów i na jakieś tam pierwsze nasze ogarnięcie się. Tutaj ciotka bardzo nam pomogła. Przez pierwsze 2 miesiące mieszkaliśmy u niej. Dobrze, że miała dużą chatę, to sobie nie wchodziliśmy bardzo w drogę, ale ponieważ moja ciotka od zawsze nazywa się moją pierwszą fanką, więc to oni z wujkiem jeździli z nami na te koncerty, zanim, znaczy no koncerty, no, grania po prostu w hotelach, tak? Można by powiedzieć językiem polskim, że grałam przez długi czas w Kostaryce do kotleta, ale tutaj akurat granie do kotleta jest, wiesz, na bardzo wysokim poziomie, tak? I no trochę pozwiedzałam kraj, trochę pojeździłam dzięki uprzejmości mojej cioci. Byłam 2 razy w Nikaragui też. I życie się tak potoczyło, że musiałam wrócić do Polski, ale płakałam, tęskniłam i znowu tu jestem. Ale wspomniałaś, że wróciłaś do Polski. No to poczekaj, przyjechałaś do Kostaryki, już zostać w Kostaryce po raz pierwszy, to było ile lat temu? 2012 rok. No to było 12 lat temu. I potem wspomniałaś, że wróciłaś do Polski. To wróciłaś do Polski, W 2015 w drugiej połowie, w 2015 roku w drugiej połowie. to 3 lata później wróciłaś do Polski i w Polsce byłaś długo? 7 lat. A, no to 7 zim. Moje gratulacje. I potem stwierdziłaś, że jednak za bardzo nie. Znaczy, powiem ci coś śmiesznego, wiesz? Pierwsze 2 zimy były ok, bo ja cały czas miałam nagrzane ciało i wspomnienie słońca i jakoś te 2 zimy tak przechodziłam w takiej wyobrażeniu sobie cały czas tego ciepła, ale już kolejne było coraz gorzej, coraz gorzej. Ja zaczęłam wpadać w stany depresyjne i jak tylko pojawiła się możliwość, no potem mieliśmy COVID, więc w ogóle ja pewnie bym tu przyjechała jeszcze wcześniej, ale COVID nie pozwalał na podróże, więc prawie zaraz po zakończeniu tego bana na wyjazdy, ja już tu byłam. Dzisiaj jestem w domu, w którym mieszkam z moimi rodzicami, bo udało mi się ich tutaj wywieźć. Miało być na zawsze, ale oni nie chcą jednak no, umierać w Polsce, w Kostaryce, starzeć się w obcym kraju. Ale żeby oni byli bezpieczni, mieszkamy w mieście, mieszkamy teraz blisko lotniska, gdzie zresztą mamy swój biznes i jesteśmy bardzo blisko San Jose, stolicy, a dzięki temu moi rodzice nie muszą przeżywać codziennie ukropu, tak? Bo tamto Airbnb jest w najgorętszym takim miejscu Kostaryki, jednym z bardziej gorących miejsc. Quepos, Manuel Antonio, Pacyfik to jest prawdziwy tropik, lasy tropikalne, gorąca plaże i dla 80-latków to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale jak pewnie wiesz, a to będzie ciekawa informacja dla słuchaczy, może, Kostaryka składa się z bardzo wielu takich stref klimatycznych i każdy może tu wybrać coś dla siebie. Nawet jeżeli bardzo chcesz tej zimy, że tak powiem, jest tutaj takie miejsce, gdzie nawet pokrywa się śniegiem, wyobraź sobie, tak, tu w Kostaryce, tak wysoko, że nawet pokrywa się śniegiem, Chiripo, i ludzie chodzą tutaj na wycieczki, zdobywają ten szczyt, więc jeżeli ktoś ma ochotę mieszkać w chłodniejszym klimacie, to też znajdzie tu coś dla siebie. No i ci, którzy chcą na plaży, w ukropie, też znajdą tu coś dla siebie. Są też kraje wiecznej wiosny. Marta, wrzuciłaś tutaj tyle takich tematów, o które chciałbym się zapytać. Przede wszystkim tak, wytłumaczę naszym słuchaczom to akurat, co wspomniałaś. Jak wróciłam z Kostaryki, na początku było ok, ale potem się zaczęło. I to polega na tym, że jak się mieszka na stałe w Polsce i się wyjeżdża na wakacje do Włoch, do Hiszpanii czy do Grecji, to jest tylko takie drażnienie drobne, ale właściwie czegoś takiego się nie rozumie, jak wyjedzie się na dłużej do miejsca, gdzie jest bardzo fajny klimat,
i wtedy się wróci do Polski, to jest zupełnie coś innego niż wyjazd jeszcze raz na wakacje nad Morze Śródziemne. Inne takie pytanie jest bardzo ciekawe. Ty wspomniałeś, nawet tego nie wiedziałem, że ty z rodzicami mieszkasz. No to oni przyjechali właściwie na emeryturę. Oni przyjechali, teraz mówisz, oni mają 80 kilka lat, ale no to jak przyjechali, to mieli 70 kilka? Jak przyjechali teraz z tobą, już mieli 80 kilka. I tak, nie znają języka, zupełnie inny klimat, gdzie się leje, wiesz, pot z czoła przez cały dzień i teraz, no nie wiem, w takim wieku trzeba iść do lekarza, trzeba się dogadać. No to co, oni muszą wszędzie z tobą jeździć? Gorzej, muszą jeździć z moim mężem. Chodzi o to, że mój mąż jest tutejszy, tak, i mówi oczywiście po hiszpańsku, ale też chodzi o to, że jak widzą białą osobę i myślą, że to jest Amerykanin, czy tak jak moich rodziców, i myślą, że to jest ktoś z Ameryki, no to ceny tutaj, wiesz, idą do góry i też ciężko się dogadać. Jeżeli ja przychodzę do lekarza z moim mężem, który jest tubylcem, no to od razu jest inna rozmowa, więc w zasadzie ja nawet powiem Ci szczerze, że mimo tego, że ja mówię po hiszpańsku, może nie jeszcze jakoś fluent, ale mówię, no to byłam już tyle razy okantowana, że nawet, wiesz, jak chcę paznokcie zrobić, to zabieram mojego męża, żeby on po prostu powiedział, to jest moja żona, mieszkamy tutaj 3 lata, czy tam 2 i proszę normalnie ją tutaj liczyć jako lokalsa. Bo jak tego nie zrobi, no to będę miała amerykańską cenę. Więc rodzice, szczęść Boże, na razie są zdrowi. Oni przyjechali dopiero 3 miesiące temu. Porwałam ich w tym roku we wrześniu. 81-latków porwałam z Polski na całą zimę. Pierwotnie to miało być na zawsze, ale oni nie chcą zostać na zawsze, także na razie zostają. Mamy wykupione ubezpieczenie w Polsce, no i oczywiście modlimy się, żeby nic im się nie stało. Na razie są w dobrej formie, także niech tak zostanie. Niech do tego lipca mają po prostu najdłuższe wakacje życia i jeszcze daję im czas, żeby się zdecydowali, czy zostają ze mną, czy wracają do. No wiesz co, tutaj bardzo, bardzo się dziwię, bo w wieku 80 lat to ja już bym się nie przeprowadzał. Już bym się nie przeprowadzał. Tam, gdzie skończyłem w tym miejscu, jak miałem, nie wiem, 74 lata, no to tam już do końca trzeba będzie zostać. No to można sobie, tak jak w przypadku twoich rodziców, na przykład na 3 miesiące wyjechać, ale nie wiem, jakby moje dzieci chciały mnie przekonać, że nagle, nie wiem, wyjeżdżamy do Tajlandii albo do Japonii na stałe, no to wy sobie wyjeżdżajcie, ja jestem tutaj ok, w porządku, dobiegam, nie wiem, 80 i wiesz co, przylecę was odwiedzić na chwilę, ale absolutnie zostać na stałe? Nie. Ale wracamy w takim razie do Kostaryki. Kostaryka jest trzecim najlepszym miejscem na świecie. Właśnie opublikowali ten ranking na 25 rok, to było International Living. Trzecim najlepszym miejscem na świecie do życia dla emerytów. Numer 1 Panama. Sorry, ale Portugalia wskoczyła jako numer 2. Ale różnica w sumie między pierwszym a trzecim miejscem jest bardzo niewielka. Ale jednak różnica między Panamą i Kostaryką jest dosyć duża. I teraz powiedz mi tak, osoba jest w Polsce, która, nie wiem, ogląda sobie jakieś travel channels i na przykład stwierdza, kurczę, ta Kostaryka jest bardzo, bardzo fajna. Powiedz mi, czy Kostaryka jest bardziej dla osób takich młodych, które chcą przyjechać w wieku, nie wiem, 35 lat, czy bardziej dla emerytów? No to ja odpowiem pokrętnie. Kostaryka jest dla każdych osób, dla osób, które mają kasę, żeby tu być. Dlatego, że również w rankingu najdroższych krajów Ameryki Łacińskiej, jak wiesz, Kostaryka jest na pierwszym miejscu. Także jak przyjeżdżasz tutaj na chwilę jako turysta i nie znasz, no tak jak wszędzie, prawda, są jakieś tam miejsca, w których można kupić taniej, ale Kostaryka to jest jeden wielki kraj turystyczny. Tak więc tutaj na pewno jest trudniej znaleźć te miejsca takie lokalne, gdzie właśnie, nie wiem, no, masz bazar, który jest tylko dla lokalsów albo dla tych, co o nim wiedzą i kupujesz taniej. No nie, bo tutaj każdy bazar też liczy na to, że przyjdą turyści, więc ceny są w zasadzie wszędzie takie same. Oczywiście, jeżeli mieszkasz tu dłużej, to wiesz, gdzie należy kupować.
to trochę jest, mówiąc kolokwialnie, upierdliwe, bo po chemię jedziesz tam, po owoce jedziesz tam, a po rybę jedziesz jeszcze gdzie indziej. No ale jeżeli chcesz mieć dobrej jakości i trochę zaoszczędzić, to musisz tak robić, więc jest tu dużo nomadów, młodych ludzi, którzy pracują zdalnie. W Kostaryce nie utrzymasz się z pensji polskiej, jeśli jesteś średniakiem. Po prostu musisz mieć dobry zasób finansowy albo mieć tutaj znajomości, żeby wynająć coś po dobrej cenie, wiedzieć, gdzie wynająć po dobrej cenie. Często, ponieważ ja się udzielam na tych grupach, wiesz, Costa Rica Tips and Travel dla Amerykanów, generalnie anglojęzycznych, to bardzo często widzę takie hahaszki, śmieszki z ludzi, które albo tubylcy robią, albo osoby już tu mieszkające, albo często bywające, jak ktoś się pyta na przykład chciałbym wynająć domek przy plaży tak mniej więcej za $800 za miesiąc. I tam jest, to nie ten kraj, do widzenia, albo you're gonna be kidding me, wiesz, takie rzeczy, bo rzeczywiście domek przy plaży za $800 to musisz się nieźle nachodzić, żeby znaleźć po stronie karaibskiej, ale to było jeszcze rok, 2 lata temu, że moi przyjaciele znaleźli taki domek. Strona karaibska jest Tak, tańsza, czy tak, strona Pacyfiku jest tańsza? karaibska. Karaibska jest tańsza. Karaibska. No to poczekaj, to ile kosztuje wynajęcie takiego domku, ale takiego fajnego domku, nie takiego lokalnego, ale takiego bardziej, no to ile kosztuje przy plaży? Od $2000. U nas, no to nawet za tyle byś chyba nie wynajęła. Chyba że lokalne jakieś byś wynajęła w Panamie, no to faktycznie może coś takiego być, że zmieściłabyś się ponad 2000. Ponad 2000 no to masz kondominium wynajęte, ale w takim fajnej community, ale dom? O nie. Dom nie, bo to źle powiedziane. Ja mówię o chatynce, bodega, czy jak to tam się nazywa. Takie małe coś, raczej z jednym pokojem i kuchnią. To może tak. Jak chcesz wynająć dom przy plaży, to ci powiem tak. Znajomi na plaży Flamingo 5 lat temu wynajmowali dom. Za weekend było $4000. Za weekend. Ale to był dom na 10 osób. Tutaj też u nas w naszej community mamy niewiele domów. One są też oczywiście z dojściem do plaży. Jest tak, że weekend w taką willę wynająć to kosztuje $4500. Stąd też te ceny są takie trochę zabójcze, ale jest tak, że my bardzo często widzimy, na przykład Polacy tutaj przylatują i Polacy zawsze szukają czegoś, żeby było jak najtańsze. Nieważne gdzie, ale to musi być najtańsze. Jest tak, że można czasami dopłacić $200 więcej za miesiąc i mieć coś dużo lepszego i nie trzeba szukać tego naprawdę już, żeby taniej nie mogło być, a potem nagle, no jak to tutaj mamy highway przecież zaraz za oknem i te traki jeżdżą i jest tak głośno, a na internecie to wyglądało tak fajnie, tutaj miał być basen, no to wyobrażaliśmy sobie, że to będzie cisza, tutaj zaraz ocean będzie, a ten ocean to trzeba wsiąść w samochód i dojechać. Jaka jest inna alternatywa? Nie można tak przylecieć sobie i w ogóle nie mieć niczego wynajętego, no bo teraz, no na przykład w sezonie, jak przyleci się na Kostarykę, no to teraz powodzenia, żeby teraz sobie znaleźć na przyszły tydzień. No bo powiem ci a propos jeszcze mojego mieszkania tam w Quepos, które jest rzeczywiście 20 minut od plaży trzeba dojechać, ale jest nad rzeką, jest mangrówowa rzeka, mamy małpy, teraz nam ary się, słuchaj, no nie zalęgły, tylko przyleciało 14 ar i zakładają gniazda, więc w ogóle przepiękne miejsce. Zaproponowałam jednej Polce, że jej wynajmę to mieszkanie już tak naprawdę po kosztach za 7 dni, bo w okresie świątecznym, że jej wynajmę za $1200. To jest ogromne mieszkanie, 90 metrów. No ona nie przyjęła tej oferty, natomiast napisała później do mnie, że znalazła jakiś hotel w Manuel Antonio i czy ja go polecam. Ale nie przełożyła, rozumiesz, chyba waluty z Polski na dolary, czy odwrotnie, nie wiem. Wydawało jej się, że 3 czy 4 noce ona tam zapłaci, coś jej się wydawało, a wyszło za 3 noce, wyszło 3000, $2500, coś takiego, za 3 noce. I wiesz, no i ona później miała taki, wiesz,
ale zaraz, jak to? To ty mi chciałaś dać coś za 7 nocy za $1200, a w Manuel Antonio dosłownie 15 minut dalej za 3 noce oni chcą $3000. Wiesz, już po prostu teraz, zwłaszcza na święta, jest pik sezonu od 16 grudnia do 4 stycznia jest tak zwany pik sezonu. I ponieważ pewnie dojdziesz do tego pytania, ale tak napomknę, że ja się zajmuję od 2 lat w tej chwili mocno turystyką, jestem TripAdvisor i ja teraz jak bukuję dla ludzi różne aktywności, to teraz Sky Adventure, najfajniejszy zipline w La Fortuna, czyli przy wulkanie, normalnie kosztuje $100 za taki zjazd. No to zgadnij, ile kosztuje w tym pik sezonu. No. 180. 160. No, No 160. dokładnie. No. Także powodzenia wszystkim, którzy przyjeżdżają, wiesz, na święta do Kostaryki. Chapeau bas, bo to znaczy, że mają za co. Ale wiesz co, no to często też spotykamy takie komentarze właśnie od Polaków. One polegają na tym, że no w końcu zdecydowałem się, na przykład, nie wiem, z rodziną przylatuję i w przyszłym miesiącu będę w Panamie. No to gdzie ja mogę wynająć, wiesz, żeby to nie za bardzo zbankrutować? No tak, ty w przyszłym miesiącu już masz tutaj być i dopiero teraz myślisz, gdzie by tu wynająć, no to tanio nie ma nic. Wszystko tanie już poszło, a poza tym i tak jak jest to szczyt sezonu, to tanich w ogóle nie ma, tylko są drogie albo bardzo drogie, więc zostały ci te już bardzo drogie i to bardzo niewiele. Albo bardzo złe jeszcze zostają. Ale widzisz, teraz tak, Ameryka Łacińska, zwłaszcza Kostaryka i Panama, te takie chodliwe kraje, fajne kraje, no to one są dobre, jeśli chodzi o inwestycje. I widzisz, jest tak, że myśmy kupili tutaj 2 mieszkania gdzieś tak prawie 10 lat temu i 0 problemów przez te prawie 10 lat z wynajęciem. I to my wynajmujemy tylko na long term. Nie wynajmujemy, wiesz, na tydzień albo na 2, nie ma to sensu, wynajmujemy na rok czasu albo dłużej. I jak myśmy jeszcze 10 lat temu to kupowali, patrzyliśmy, a za ile się wynajmuje w Kanadzie, a za ile się wynajmuje w Stanach, a za ile można kupić, wiesz, w Hiszpanii i wynająć, no to myśmy byli tak, no za bardzo nie opłacało się, no bo jednak trzeba było dużo zapłacić, a wynajem był dosyć niski, więc ten zwrot był niski. Ale w międzyczasie, 10 lat później, okazuje się, że w tamtych krajach, no to ten zwrot już jest dużo niższy niż tutaj, a myśmy nie dość, że utrzymali to, co mieliśmy, no to jeszcze ciutkę więcej na tym zarabiamy i nagle, wiesz, te kraje właśnie typu Kostaryka i Panama absolutnie już nie są takie złe, jeśli chodzi właśnie o inwestycje w porównaniu z tym, jak to było jeszcze 10 lat temu. Nie zauważyłaś podobnej sytuacji? Tak, to prawda. Tutaj na szczęście jeszcze jest tak, że jak dobrze poszukasz i kupisz fajną działkę, to jeszcze myślę, że przez 2-3 lata możesz ją sprzedać, wybudować coś i sprzedać no, sporo drożej. Jeszcze rynek jest bardzo otwarty nie jest jeszcze wyssany ten rynek. Kostaryka nadal jest bardzo popularnym kierunkiem i bardzo dużo jednak Amerykanów tutaj ucieka, Kanadyjczyków też. Przyjeżdżają tutaj nie tylko już na wakacje czy dłuższe wakacje, bo ja też mam przyjaciół, którzy pokupowali mieszkania dokładnie w tym samym miejscu co ja. Także jeszcze ten rynek właśnie taki, wiesz, kupię, sprzedam albo kupię ziemię, wybuduję i sprzedam, to jest bardzo dobra inwestycja w Kostaryce. Marta, ale wspominałaś, że akurat pracujesz w turystyce, ale jesteś przewodnikiem, czy zajmujesz się pomocą w wynajęciu mieszkań? Na czym to polega? No właściwie chyba nazwałabym się takim tour advisor, czyli doradca turystyczny. Zaczęło się od tego, że wynajmowałam swoje Airbnb, mieszkałam w Quepos, poznałam bardzo dobrze rejon. Drugi rejon znałam z poprzednich lat. Kolejne regiony poznawałam podróżując po kraju i zaczęliśmy wynajmować auta. To przyszło samo. Mam takie wrażenie, że ludzie zrobili ze mnie po prostu takiego przewodnika. Jeżdżę z grupami, oczywiście jak najbardziej, ale też układam programy
programy, a dzięki temu, że jestem tutaj na miejscu, mam legalną firmę turystyczną zarejestrowaną w urzędzie, to mam zniżki też, dostaję od miejsc zniżki i mogę zorganizować już nawet 2 czy 4 osoby, które się do mnie zgłoszą, mogą dostać ode mnie taki pakiet, gdzie po prostu będą mieli, może to będzie na osobie $5 mniej, ale jak wiesz, w Kostaryce $5 na osobie mniej to jest naprawdę dużo. Kocham to, co robię, powiem Ci, bo nie mów nikomu, dobra? Ale ja w Polsce już jako ta artystka, nawet nie artystka, ale ten pedagog, to ja już się strasznie wypaliłam, wiesz? Wypaliłam się, a jestem osobą, która po prostu kocha ludzi, uwielbiam z nimi pracować. Ludzie też mnie lubią i ta turystyka dała mi takich skrzydeł. Fakt, że też mogę podróżować przy okazji po kraju, prawda? Poznawać ludzi. Chyba na tym, że na przykład Polacy jak podróżują po takich krajach dosyć egzotycznych, bo akurat Ameryka Łacińska jest bardzo daleko od Europy, to bardzo lubią mieć tam do czynienia z Polakami też. I zwłaszcza tymi, którzy tam mieszkają. To samo zresztą tutaj jest w Panamie. Z tym, że jest bardzo duża różnica i tutaj wytłumaczę słuchaczom, jeśli chodzi właśnie o turystykę między Kostaryką i Panamą. Panama to jest takie malutkie. Kostaryka to coś takiego bardzo, bardzo dużego, no bo tam akurat turystyka jest rozwinięta dużo, dużo bardziej. Jest tak, że generalnie Kostaryka miała tak ze 20 lat wcześniej wystartowała niż Panama i Panama nigdy tego nie dogoniła i za bardzo Panama nie musi tego doganiać, bo Panama w porównaniu z Kostaryką stoi na biznesie. Tutaj jest głównie bankowość. Mają ten kanał panamski. Na turystyce im za bardzo nie zależy. Oni niby mówią, że chcą, ale to się nie umywa do tego, jak to rozwinięte jest bardzo dobrze w Kostaryce. Ale też jest taki pewien minus Kostaryki, który ja tutaj trochę słyszałem. To polega on na tym, że idziesz na przykład nad jakiś wodospad zobaczyć. To akurat tłumaczył mi znajomy. On mówi tak, w Kostaryce idziesz na ten wodospad, po drodze mijasz 30 osób. Dochodzisz do wodospadu, tam siedzi 50 osób, więc się wciskasz w ten tłum. No i teraz wiesz, żeby skoczyć do tej wody jeszcze, no to już zapomnij. On mówi, a taki sam wodospad w Panamie to idziesz i po drodze może jedną parę mijasz, nie? 2 osoby, dochodzisz na ten wodospad, a tam może 4 osoby tylko siedzą. To samo jest, tylko że tam jest jeszcze alejka zrobiona w Kostaryce. Tutaj idziesz po takiej wydeptanej ścieżce, nie? I to wszystko jest takie w Panamie trochę dzikie, dlatego my za bardzo w Panamie nie chcemy, żeby ta turystyka się rozwinęła. Kostaryka ma to bardzo dobrze zrobione. Kostaryka nie ma znowu kanału. Kostaryka nie jest znana z takiego podejścia biznesowego. Kostaryka jest z tego znana, że jest dosyć droga. No ale na czym to polega? No co jest takiego droższego w Kostaryce w porównaniu z taką Polską? No oprócz tych wynajmów za 4000 za weekend. Wszystko. To znaczy, wiesz co, jest bardzo drogie jedzenie, jeśli chcesz kupić dobrej jakości szynkę, jeśli nie ma tu dobrego chleba, no nie, dobra, będą ze mną walczyć Polacy mieszkający w Kostaryce. Są chleby, ale to trzeba naprawdę wiedzieć, gdzie kupić. Normalnie, ja mówię o takich, wiesz, w każdym sklepie, do którego wejdziesz, to masz albo bułę, nasza polska bagietka to się nazywało, znaczy chyba francuska nawet, a nie polska. Bagietka tutaj to jest po prostu tak, chrupiąca skórka z czymś pustym w środku. Najeść się tym nie najesz, ale cię zapcha. No i co, królują oczywiście tostowe chleby, więc ja generalnie piekę sama, ale teraz dobrze, no to porównując, chleb tostowy, no dobrze, ile kosztuje chleb tostowy w Polsce? Nie pamiętam, ale to będzie zazwyczaj pół ceny tego, co tu. Wiesz, Kostaryka nie ma wielu produktów, więc dużo produktów jest przywiezionych i one są droższe. No jak nie znasz tych sklepów, w których znajdziesz tańsze, no to musisz kupić tak jak jest i wiesz, no te moi turyści, którzy brali od nas auto czy cokolwiek, no to mają najczęściej gdzieś tam listę zrobioną przeze mnie miejsc, gdzie mogą kupić taniej, ale to są produkty
Na przykład jogurty, słuchaj, no strasznie drogie jogurty, strasznie drogie masło, mleko bardzo dobra cena. Taka chusteczka, 1/4 naszego masła polskiego, no tego wiesz, to kosztuje, to małe coś, kosztuje, no to będzie około 14 złotych, to małe coś. Szynka, no dobrej szynki tutaj nie znajdziesz, a jak znajdziesz szynkę, to ona jest ze Stanów i ona jest, wszędzie masz napisane water add, wiesz, dodana z wodą, tak? Polskiej takiej szynki to tutaj nie ma. Natomiast bardzo w dobrych cenach są ryby oczywiście, no bo jest to kraj ryb. W bardzo dobrych cenach jest kawa, ale też ludzie mi mówią czasami, Boże, no myślałam, że kraj kawy, no to ta kawa tu będzie prawie za darmo. Oczywiście znowu, jak wiesz, co kupić i wiesz, że to nie musi być za każdym razem Brit, który jest tu popularny jako, wiesz, czy Starbucks, no to oni też, wiesz, ten level cen podnoszą dla turystów. Każdy, kogo zapytasz, dlaczego ceny są wywindowane, to każdy tu ci powie, że dzieje się to ze względu na Amerykanów, którzy zrobili sobie z Kostaryki drugie Stany, drugie USA. No więc co ma robić Kostaryka? No Kostaryka równa do lepszego z cenami. Ale tutaj akurat przykład taki rzucę. 2 tygodnie temu byłem w Boliwii i było tak, że poszedłem gdzieś tam w centrum miasta, może nie takiego największego miasta, ale dosyć duże, takie może 200-300 tysięcy, ale samo centrum, fajna kawiarnia. Kupiłem sobie croissanta, takiego dużego jak bochenek chleba i kawę taką olbrzymią, że nie dało się tego wypić. $2. $2 kosztowało za wszystko. I to nie to, że na wynos w sklepie kupujesz i sobie sama robisz nie u siebie, to tutaj w Panamie nie ma takich cen. W Kostaryce domyślam się, że też za bardzo nie ma. Nie no, kawę może wypijesz za $2 dobrą, ale bez ciastka. Poczekaj, bo jeszcze jedną ważną rzecz chcę ci powiedzieć, bo to może być dosyć ważne dla turystów i dla ludzi, którzy się zastanawiają, dlaczego właśnie wynajem aut jest taki drogi. Przede wszystkim transport, Kostaryka nie produkuje samochodów, prawda? Transport aut jest bardzo drogi, podatek na granicy jest strasznie drogi. Nawet Amerykanie wolą kupić na miejscu niż przywieźć swój samochód. Cena jest podwójna. Przywozisz swój samochód i musisz za jego wartość zapłacić prawie tyle samo, więc to w ogóle nie ma sensu. Więc te ceny tu są chore. Kupujesz używane auto, które też po chorych cenach sprzedają, bo włożyli w nie chore pieniądze, żeby to auto dobrze jeździło. Wszystko kosztuje 2 razy więcej. Wymiana oleju kosztuje bardzo dużo. Opony kosztują bardzo dużo. A co najważniejsze i najgłupsze i naprawdę okropne, to jest marchamo, czyli drugi podatek za drogi, bo normalnie płacisz podatek, musisz jeszcze zrobić przegląd, który też nie jest tani. I teraz grudzień to jest po prostu dramat, bo w grudniu musisz zapłacić za auto tak zwane marchamo, które jest podatkiem drogowym. I teraz wymyśl, ja ci powiem tak, 2014 rok, Nissan Pathfinder 7-osobowy. Ile będzie kosztowało marchamo? Wymyśl, zgadnij. Dokładnie nie wiem, o co chodzi w tym marchamo, ale no, skoro tak mówisz, no to musi kosztować $200? 600. 680. Okej. Teraz wytłumaczę może słuchaczom e, coś takiego. Otóż, żeby nie przestraszyli się za bardzo, to jest Kostaryka. To jest Kostaryka. Kostaryka ma swoją metodę, w jaką oni zajmują się ekonomią. To nie są inne kraje Ameryki Środkowej. To nie jest Nikaragua, to nie jest Gwatemala, czy Meksyk, czy Panama. Tutaj aż tak restrykcyjnych cen nie ma. Tutaj nawet, ponieważ mamy wspólną granicę, więc tutaj jest takie powiedzenie, że w Kostaryce jak młoda para bierze ślub, to na miesiąc miodowy jadą do Panamy zrobić zakupy. Telewizor kupić, lodówkę, pralkę kupić, nie? Jeszcze ich nie stać na samochód, muszą poczekać gdzieś tam 10 lat i dopiero potem przyjeżdżają znowu z powrotem do Panamy, żeby sobie samochód kupić. Jest tak, że myśmy kupili w tym roku samochód, to taki samochód by nas w Kanadzie kosztował 2 razy tyle, co tutaj w Panamie. W Panamie podatki są niskie. W Kanadzie jeszcze dołożyli, ponieważ kupiliśmy sobie Jeepa, ale chińskiego, no to dołożyli jeszcze 100% na 16%, które już mieli, bo w Kanadzie już się nawet nie sprzedaje takich samochodów. Teraz tak, zapytam się ciebie z ciekawości i porównamy to. Dobrze, ile płacisz
ubezpieczenia za samochód. Dobrze, to za prywatny samochód, no około $300 na 2 miesiące. $300 na 2 miesiące, no to 1800 na rok. A wiesz, ile ja płacę tutaj za nowiutki samochód, który kosztuje ponad $40,000? $150 na cały rok. Idź pan, nie gadam z tobą. W Kanadzie, poczekaj. No to teraz dam ci inny przykład, żebyś poczuła się lepiej. W Kanadzie mój syn, ponieważ no jako młody kierowca, miał takiego starego Nissana. Musiał płacić $450 na miesiąc. Wow, no to też nieźle. No nieźle. No ale nie, no wiesz, ja też nie chcę straszyć klientów ani ludzi a propos, wiesz, cen, dlatego że ludzie przyjeżdżają i mówią, najczęściej wyjeżdżają ode mnie mówiąc, warto było, tak? Też wynajmują te auta ode mnie, bo wiedzą, że nie zostaną zostawieni sami sobie, że jeżeli coś im się stanie, odpadnie koło czy coś, to nie ma na zasadzie, proszę sobie zadzwonić samemu po pomoc, tylko RIK dzwoni, RIK wszystko załatwia. I bardzo często jest tak, że przy wylocie często nas zapraszają na kawę, chcą się spotkać, pogadać i większość z nich mówi, no było drogo, ale było też warto i wrócimy tu jeszcze. Więc no jakby to się broni samo, tak? No trzeba się nastawić na ten wyjazd, że on będzie trochę droższy, ale są też osoby, które przyjeżdżają, przemieszczają się busami, biorą sobie 3 tygodnie, żeby tu pobyć, bo jak weźmiesz 3 tygodnie, to jesteś w stanie autobusami pozwiedzać. Myślę, że jest to kraj, w którym naprawdę można się dopasować. Wiesz o co chodzi, nie? Że po prostu jak chcesz taniej, to znajdziesz taniej. Jak chcesz średnio, to znajdziesz średnio. Jak chcesz luksusowo, to znajdziesz luksusowo. Wszystko tu jest. Marta, ale jeszcze tutaj mam takie pytanie. Ile osób z Polonii, która mieszka w Kostaryce, zajmuje się turystyką? No to znaczy, nie wiem, wynajmują samochody, wynajmują mieszkania albo są przewodnikami. Ile osób? Z tych, których znam osobiście, to są 4 osoby. I wiem, że jeszcze są może 2, których nie znam. Powiedzmy 6 osób. A wiesz, ile osób takich jest w Panamie? 1, 2. I to jest dokładnie taka różnica w turystyce między Panamą a Kostaryką. Takie podsumowanie dałbym dla tych dwóch krajów. Turystyka to jest Kostaryka. Jeśli chodzi o życie, no to tutaj bym debatował. Mi się wydaje, że Panama jednak ma troszeczkę więcej plusów, ale Panama jest numer 1, Kostaryka numer 3 na świecie. W top 3 są oba te kraje. Akurat nie wiadomo, dlaczego ta Portugalia się wcięła między nas. Dobrze, Marta, to w takim razie bardzo dziękuję za wywiad i dziękuję słuchaczom za wysłuchanie i szczęśliwego nowego roku. Bardzo dziękuję wzajemnie dla całej Twojej rodziny i wszystkich, którzy nas będą oglądać. Feliz Navidad. No i oczywiście pura vida. Do zobaczenia w tropikach. Dokładnie, pura vida. No, trzymaj się. No na razie, hej.